Jest jedno takie pytanie, które bardzo często mi stawiacie. Jak podłączyć moje stare Commodore, Atari, NES-a, Pegasusa do mojego współczesnego telewizora, który ma tylko złącza cyfrowe takie jak HDMI? Do tej pory w takich przypadkach tylko rozkładałem ręce i mówiłem, że bez wydania milionów monet nic sensownego nie da się zrobić. Są co prawda na rynku tanie chińskie upscalery za 20-40 zł i choć muszę powiedzieć, że jak na sprzęt za 20 zł to i tak są spoko, to właśnie taką jakość 20-40 złotową na nich otrzymujemy. A kolejny próg to tak naprawdę już około 1000 zł i RetroTink 2X Pro, jeśli go sobie sprowadzicie z Ameryki, bo w Europie od dawna nie ma go w sprzedaży. Niedawno jednak odkryłem, że jeden z pretendentów do zajęcia miejsca w stawce na powiedzmy średnim poziomie, ten oto RetroScaler 2X, astronomicznie staniał i można go kupić teraz za jedyne 150 zł. I jak widzicie, wręcz musiałem się nim dla Was zainteresować. Dzisiaj więc porównamy sobie, jak wypada ten produkt na tle wielokrotnie droższego RetroTinka 2X Pro i też trochę na tle wielokrotnie tańszych podstawowych chińskich upscalerów. Zapraszam na testy i porównanie. Ale zanim pokażę Wam te urządzenia, zapraszam do zapoznania się z naszym partnerem PCBWay. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który Wam wystarczy na opłacenie produkcji 5 sztuk płytek PCB, a możecie mi uwierzyć, możecie za ich pomocą wykonać w ten sposób masę dodatków do maszyn 8 i 16 bitowych, w tym do samego Commodorka i Atari, co zresztą wiele razy Wam już pokazywałem. Polecam więc firmę PCBWay Waszej uwadze, a my wracamy do tematu odcinka. Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj upscalery. Zajmiemy się głównie produktem RetroScaler 2X, który umożliwia podłączenie retro sprzętów wyposażonych w wyjście Composite Video, czyli takich jak NES, Pegasus, Atari 8-bitowe, Commodore 64 i wiele innych komputerów i konsol, wyposażonych we wyjście wyższej jakości S-Video, takich jak również część modeli Commodore 64, Atari, Super Nintendo, Nintendo 64 i inne, oraz wyposażonych w wyjście, można by rzec, najwyższej jakości komponent wideo, takich jak konsole Xbox One, PS2 i Wii, do współczesnych telewizorów wyposażonych w złącza HDMI, a także do graberów HDMI. Sygnał z tych wszystkich komputerów, konsol, z tych urządzeń wychodzi z nich w formacie 240p lub 480i dla PAL i 280p lub 576i dla NTSC. Zamieniany potem jest w środku RetroScalera na sygnał HDMI w formacie 480p lub 576p dla PAL lub NTSC, który to sygnał obsługują już współczesne telewizory, także monitory HDMI oraz niektóre grabery HDMI. Zwróćcie uwagę, że na wyjściu z RetroScalera na HDMI nie mamy sygnału rozdzielczości takiej standardowej, jak 720p czy 1080p, tylko dalej sygnał tej niższej rozdzielczości. Tego typu upscalery, to co dostają na wejściu, albo dublują dwa razy z 240 na 480 linii, stąd nazwa 2X, albo usuwają przeplot z 480 linii i wysyłają już obraz w standardzie progresywnym. I robią to generalnie bezlagowo. No, RetroScaler robi to bezlagowo, RetroTink robi to bezlagowo, czyli bez dodawania dodatkowego opóźnienia podczas zamiany sygnału. No oczywiście jakieś tam opóźnienie jest, ale jest praktycznie pomijalnie małe, stąd mówimy, że to urządzenia z zerowym lagiem. Tutaj taka mała dygresja. Ten bowiem mały, tani upscaler ma znacznie szerszy zakres przyjmowanych sygnałów, a na wyjściu dostajemy też prawdziwy sygnał 720p lub 1080p, ale jest to robione kosztem pewnego, nawet sporego opóźnienia i w takiej sobie jakości, co pokażę później. No i ten mały duperelnik nie obsługuje niczego innego poza Composite Video. Jeśli chcielibyśmy kupić coś sensownego
z prawdziwym sygnałem 1080p na wyjściu, to tak naprawdę mamy teraz do wyboru tylko 2K i 4K na wyjściu i są to urządzenia RetroThinka, które kosztują kilka tysięcy złotych, także dzisiaj nie będziemy o nich mówić. Będziemy jednak mówić, czy raczej nawet przyjrzymy się RetroScalerowi 2X. Tak wygląda RetroScaler 2X. Małe pudełeczko wielkości praktycznie takiej jak RetroThink 2X Pro. Oczywiście tajemnicą Polishnella jest fakt, iż ten upscaler jest tak naprawdę klonem oryginalnej amerykańskiej produkcji, ale muszę powiedzieć, że zastosowano w nim kilka udogodnień. Po pierwsze, ma on włącznik, którego naprawdę brakuje w oryginale. Po drugie, mamy osobno wyjście wideo i osobno wyjście komponent wideo, które to w RetroThinku dzielą razem bodajże wejście GY z wejściem wideo. Także tutaj mamy wejście komponent, wejście composite, wejście S-Video i tutaj dwa cincze na audio. Z drugiej strony mamy wyjście HDMI, mamy zasilanie z mikro USB i dwa przyciski do przełączania różnych stanów urządzenia. Tutaj jest to chyba też lepsze rozwiązanie od tego z RetroThinka, bo te guziki są duże i łatwo dostępne. Ale może podłączę to do prądu i zobaczymy, co one zmieniają. Włączamy urządzenie i przyciskiem Input możemy zmieniać źródło sygnału, Composite Video, Super Video, Komponent Video. Jak widzicie, są też tutaj jakieś stany pośrednie, które tak naprawdę nie działają. To jest jakieś dziwne rozwiązanie. Uruchamiamy urządzenie. Tutaj mamy 3 diody, które wskazują, z którego źródła aktualnie jest sygnał pobierany. Możemy to zmieniać. Composite Video, S-Video, Komponent Video. Są też jakieś tutaj pośrednie stany. Czasami się palą 2, czasami 3 diody, ale oczywiście w tym momencie nic tutaj nie działa sensownie. Bardzo dziwne rozwiązanie. Drugie 2 diody to diody oznaczające sposób generowania obrazu na HDMI. Jeśli nic się nie pali, to RetroScaler nie upskaluje sygnału i dokładnie ten sam sygnał, tej samej rozdzielczości, jaka wychodzi na HDMI, to nas tak naprawdę nie interesuje. Nas interesuje co najmniej ustawienie sobie 2X, czyli podwajania ilości lin w przypadku na przykład Commodore, NES-a, Famicoma i innych urządzeń, które działają na połowie rozdzielczości. Mamy też drugie ustawienie, które tu się nazywa Fill. I to tak naprawdę jest zaokrąglanie pikseli, coś co było też obecne w RetroThinku. Ja z tego nigdy nie korzystam. W RetroThinku mieliśmy jeszcze dwa takie przesuwniczki, dwa takie przełączniki, które umożliwiały zmianę trybu działania upscalera z retro na zwykły. I tak zawsze było to ustawione na retro, także brak tego przełącznika w RetroScalerze zupełnie mnie nie dziwi. Druga opcja to była możliwość włączenia czarnych skan linii. Pokażę je później w wideo i wtedy zrozumiecie, dlaczego ich tutaj tak naprawdę nie ma i dlaczego ten przełącznik jest zupełnie niepotrzebny. Przy okazji jeszcze Wam pokażę AV tu HDMI, ten taki podstawowy chiński upscaler, który można kupić za 15, 20, 40 zł. Tutaj mamy wejście Composite Video, nie ma wejścia sygnału komponent, nie ma wyjścia sygnału S-Video, wyjście HDMI, zasilanie jest z mini USB. Możemy sobie też przełączyć, czy na wyjściu ma być sygnał 720p czy 1080p. I te czarne pudełeczka wcale nie są takie złe, tylko musicie uważać, żeby kupować właśnie wersję czarną. Przez poprzednią dekadę, a może nawet dłużej, te urządzenia też były dostępne w pudełku w obudowie białej. I co ciekawe, one były chyba w jakiejś starszej wersji, no to w sumie oczywiste,
Ta wersja w czarnej obudowie nowsza trochę lepiej się sprawdza, zdecydowanie lepiej wygląda z niej generowany obraz. Ale teraz co? Przejdźmy do Retro Scalera. Przejdźmy teraz do testów. Wykonałem ich naprawdę sporo. Podłączyłem do Retro Scalera 2X szereg konsol i komputerów i dla porównania zrobiłem też testy na moim Retro Tinku. Starałem się też podłączać urządzenia wyjściem o najwyższej jakości wideo. Serio, moi drodzy, naprawdę już czas na zainwestowanie 40 zł w kable S-Video dla Commodore Atari i SNES-a. Także zobaczmy, jak to wszystko działa. Zacznijmy od komputera Atari 130XE podłączony kabelkiem S-Video. Porównanie Retro Scalera 2X z Retro Tinkiem 2X Pro. Jak na razie wyglądają mniej więcej tak samo, tylko Retro Scaler jest ciut ciemniejszy. Tutaj natomiast możemy zauważyć takie paseczki, scan linie. Co druga linia jest ciemniejsza. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego typu obrazu, ale wiem, że część osób lubi taką, bym powiedział, emulację telewizora CRT na LCD-kach. No, tutaj wszystko zależy chyba od tego, czego od Retro Scalera oczekujemy. W tej grze natomiast tych skan linii to praktycznie nie widzę. Tak się zastanawiam, czy one nie były tylko widoczne na niebieskim kolorze. Dlaczego akurat tylko tam, trudno mi powiedzieć. Natomiast w tym momencie to obraz z Retro Tinka i Retro Scalera jest praktycznie od siebie nie do odróżnienia. To, że jeden jest ciut ciemniejszy, to oczywiście można zniwelować, zwiększając jasność na monitorze. Normalna sprawa. Choć okej, teraz widzicie na Pedro te niebieskie scanlinie są widoczne. Być może Retro Scaler ma jakiś problem z kolorem niebieskim. Muszę przyznać, że ten Retro Scaler 2X daje całkiem wyraźny obraz i nie ma prawie na nim jakichś tam zakłóceń. Chociaż jak się człowiek trochę przyjrzy, to rzeczywiście jest ich troszkę więcej niż na Retro Tinku, ale jak widzicie Boulder Dash, gra, która ma naprawdę dużo detali i tutaj różnica jest niewielka. Jest naprawdę wyraźnie. Naprawdę jest wyraźnie, kwadratowe piksele, widoczne są mocno granice, wszystko jest tutaj ostre. Oczywiście bardzo pomaga tutaj wyjście S-Video, ale jak mówiłem, korzystamy z najlepszego możliwego wyjścia w komputerze. Teraz Commodore 64, wersja C, wyjście oczywiście S-Video, Jena Sisters. Co zaskakujące, tutaj obraz na Retro Scalerze jest dla odmiany ciut jaśniejszy, ale generalnie wygląda to naprawdę nieźle. Jak mówiłem, S-Video robi dużą robotę, wszystko jest ostre i wygląda naprawdę w porządeczku. Natomiast w samej grze te pionowe pasy to oczywiście przypadłość Commodorka, są one szczególnie widoczne na takich kolorach jak niebieski. Natomiast te poziome pasy to chyba przypadłość Retro Scalera. On ewidentnie ma jakiś problem z tym odcieniem. Tutaj nie jest to aż tak widoczne jak na Atari, ale jak widzicie, takie scan linie ciemniejsze jak najbardziej są obecne, ale nie wygląda to całkiem źle. Podobnie na Riveridzie linie poziome są widoczne, jeśli są na kolorze niebieskim. Reszta obrazu wygląda całkiem dobrze. W ruchu nawet za bardzo jakichś tam zakłóceń nie widać. Nie ma tragedii, naprawdę nie ma tragedii. A propos tych widocznych lekko scanlinii na kolorze niebieskim, w RetroTinku scanlinię można ogólnie włączyć. Na RetroScalerze takiej opcji nie ma. Niestety, jak widzicie, te scanlinie na RetroTinku po włączeniu wyglądają jak kupa, są przesadnie zaznaczone. Chyba nikt z tej opcji w RetroTinku i tak nie korzysta. Przełączmy się może na konsolę Famicom NTSC. Tutaj oczywiście mam podłączoną konsolę przez kabel, zwykły kabel wideo. I co ciekawe, tutaj te scanlinie poziome nie występują. Obraz jest jak zwykle jaśniejszy. Jest też chyba ciut mniej wyraźny, no, ale to jest zwykłe wideo, a nie S-Video. Natomiast jak tutaj widzicie, w
kontrze tak naprawdę no różnicy nie widać. Tylko ten jasno-niebieski kolor jest problemem dla Retroscalera. Tutaj w kontrze wygląda to naprawdę, no, rzekłbym identycznie. Teraz dla odmiany NES w wersji już PAL. No i znowu te widoczne lekko scanlinie, ale oprócz tego znowu nie widzę różnicy. Jak na obraz Composite Video naprawdę jest dobrze. No kurczę, tutaj naprawdę jest dobrze jak na obraz Composite Video. Zresztą zaraz się przekonacie, jak to wygląda na chińskim graberze. Super Mario, a na środku obraz z chińskiego grabera za 20-40 zł. Za taką cenę to oczywiście tragedii nie ma, ale spójrzcie, jak zmasakrowanie wygląda nasz Mario, gdy znajduje się na środku, jakiż on jest wtedy, no, rozmyty. Kolorystyka również jest troszkę inna. Czy za 30 zł to jakaś tragedia? No pewnie nie, ale RetroTink i Retroscaler wyglądają o niebo lepiej. Przejdźmy teraz do konsoli, która nadaje sygnał w ciut wyższej rozdzielczości do SNES-a w PAL-u S-Video. No i tutaj, jak widzicie, różnicy praktycznie nie ma. Ja bym w ogóle powiedział, że nie ma różnicy. No świetnie to wygląda. Świetnie, naprawdę świetnie tutaj się Retroscaler sprawdza. A RetroTink też oczywiście. A jeszcze sobie pomyślałem, że taka ciekawostka Atari 2600 przerobione na Composite Video, jedna chyba z bardziej wymagających konsol, bo sygnał, który z niej się wydobywa, to generalnie tragedia, jeśli chodzi o standardy. I jak widzicie, oba upscalery sobie tutaj z nim radzą, chociaż RetroTink radzi sobie lepiej. Na Retroscalerze ewidentnie widać scanlinię, chyba sobie tutaj nie do końca radzi algorytm, który powinien te linie usuwać, czy tam może niwelować, ale i tak, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest Atari 2600, to Retroscaler robi naprawdę dobrą robotę. Większość skalerów w ogóle Atari 2600 nie łapie. Chociaż go łapie także nasz tani chiński upscaler, co jest dosyć ciekawe, bo w wersji poprzedniej tego urządzenia, która była w białych obudowach, z tego co pamiętam, to się nie udawało Atari łapać, a teraz się jak najbardziej da. Oczywiście obraz tutaj jest no, dosyć rozmazany, ale też nie ma tragedii. Kurczę, jeśli ktoś ma na wydanie tylko, nie wiem, 40 zł i chce sobie pograć, to nawet może zaryzykować. No, co się stanie? 40 zł najwyżej straci. Tak jeszcze dla eksperymentu podłączyłem Retroscaler i RetroTinka do komputera Ultimate 64 do wyjścia Composite Video, do zwykłego wyjścia wideo. No i tutaj problemu scanlinii nie ma. Oczywiście nie ma tutaj problemu scanlinii dlatego, iż sam Ultimate 64 sam zajmuje się usuwaniem scanlinii i on daje pełne 480 linii, chyba w trybie oczywiście przeplotu, ale i tak no widać, że Retroscaler po prostu ma coś z tym dublowaniem linii dla niektórych kolorów. Jeśli nie musi dublować, no to wygląda to o wiele lepiej i dla SNES-a, jak i dla Ultimate 64. Natomiast jeśli chodzi o konsole obsługujące wyjście komponent wideo, tak naprawdę najlepsze jakościowo wyjście analogowe wideo, lepsze od RGB, to na rynku nie ma ich za dużo. Jest to chyba m.in. Xbox i PlayStation 2. Ja wam tutaj właśnie zaprezentuję PlayStation 2. Co prawda musiałem dokupić kabelek, bo normalnie miałem tylko w domu kabelek na RGB, ale kupiłem, podłączyłem i naprawdę obraz wygląda no chyba dobrze. Kurde, ja się tak do końca na PlayStation 2 i obrazie z tych konsol nie znam, więc trochę pozostawię wam tutaj ocenę, czy to wygląda dobrze. W każdym razie, jeśli chodzi o różnicę między Retroscalerem za 150 zł, a RetroTinkiem za niecały 1000, to tej różnicy no praktycznie nie ma. Być może jakaś drobna w odcieniach jasności, chociaż akurat na ciemnym Raymanie tego nie widzę. Tutaj na tym logu komodorkowym jest to ciut
może widoczne, ale tylko tyle. Może zrobię kiedyś porównanie wyjścia komponent wideo z wyjściem RGB na OSSC na GBS-ie, ale to nie jest temat na dzisiejszy film. Jeśli chodzi o dzisiejszy film, to RetroScaler naprawdę zrobił tutaj dobrą robotę w porównaniu do RetroTinka. Właściwie taką samą. Jeśli chodzi o mnie, to jestem szczęśliwym posiadaczem RetroTinka 2X Pro, który kupiłem wiele lat temu za około 600 zł. Jak już Wam wspominałem, w tym momencie w Europie nie można go dostać w oficjalnej dystrybucji. Można go sprowadzić z Ameryki, gdzie z dodaniem VAT-u, cła, przesyłki zapłacicie za niego na pewno 1000 zł, jeśli nawet nie więcej. Także jest to naprawdę droga zabawka. I tak naprawdę na rynku nie macie innego wyboru, jeśli chodzi o upscalery obsługujące Composite Component i S-Video. Są oczywiście jeszcze RetroTinki 2K i 4, które kosztują 2, 3, 4, nawet nie wiem czy nie 5 tysięcy i też ich praktycznie dostać w Europie nie można, ale jak mówiłem, no to jest zupełnie inny poziom cenowy. Normalny użytkownik, jeśli chce podłączyć coś przez Composite Video, S-Video lub komponent wideo, to ma tak naprawdę do wyboru tego RetroTinka i RetroScalera. Ewentualnie jeśli myśli o tym najprostszym wideo, o tym zwykłym żółtym kabelku cinch, to może też wziąć pod uwagę ten najtańszy chiński upscaler. I w tym segmencie cenowym i w tym segmencie funkcjonalności to RetroScaler, który kosztuje obecnie 150 zł, to jest chyba naprawdę dobra opcja do rozważenia. Szczególnie, że jak mówiłem, RetroTinka musimy sprowadzać z Ameryki. Tutaj mamy przy RetroScalerze całkiem dobry upscaling sygnału z Composite Video. Co prawda pojawiają się tam te scanlinie, te takie ciemniejsze pasy przy niektórych odcieniach niebieskiego, ale nie jest to nic, czego nie widzimy także w tych tańszych chińskich rozwiązaniach, gdzie zresztą te scanlinie obecne są we wszystkich kolorach, natomiast tutaj mamy je widoczne tylko przy pewnych odcieniach niebieskiego i tylko o dziwo przy sygnale PAL. Sygnał NTSC naprawdę jest upscalowany bardzo dobrze. Sygnał S-Video to już jest zupełnie bajka. Tutaj chyba nie ma jakiejś znaczącej różnicy między tym urządzeniem a urządzeniem RetroTinka. Tak samo komponent wideo, tutaj znowu nie ma tak właściwie żadnej różnicy. Także jeśli chcecie podłączyć Commodorka, Atari, SNES-a, PlayStation 2 do telewizora współczesnego, do monitora, do grabera, to myślę, że się możecie spokojnie zainteresować RetroScalerem. 150 zł to nie jest tak dużo na dzisiejsze czasy, a generalnie będziecie zadowoleni. To będzie naprawdę ogromny skok jakościowy pomiędzy w ogóle nieposiadaniem upscalera. Także jeśli mieliście wcześniej ten chiński upscaler i też na pewno będzie to obraz o wiele lepszej jakości niż obraz, który generuje Wam telewizor. Jeśli jakimś cudem macie telewizor, który obsługuje jeszcze w tych współczesnych czasach sygnał wideo, S-Video to praktycznie się już nigdy nie zdarza, może komponent, to te upscalery wbudowane w te telewizory są zazwyczaj gorsze i mają znacznie większe lagi. A RetroTink zresztą też lagów praktycznie nie posiada. Także myślę, że mogę ze spokojnym sumieniem polecić Wam ten upscaler jako taki pierwszy porządny entry level upscaler dla każdego początkującego retrogracza, który chce zagrać na współczesnym telewizorze. Także co, zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do wsparcia nas na Patronite i na YouTubie, do odwiedzenia naszego serwera Discordowego i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.